Wiecie, jak na takiej kartce imigracyjnej jest zawsze taka lista, czy tam wozisz narkotyki, broń palną i tak dalej, trzeba wszystko zaznaczyć, że nie, to Kasi się pojebało i napisała, że wszystko tak. I pani celniczka zaczęła się śmiać, jak to zobaczyła. Nagraliśmy właśnie scenę z product placementem do filmu. Dzisiaj jest ostatni dzień kręcenia tego projektu. W sumie się cieszę, bo już za dużo tego. W sumie już chciałbym wracać do Japonii dzisiaj wieczorem, ale nie wiadomo, czy zdążymy jeszcze nagrać wszystko to, co chcemy nagrać. Trochę nie wiem, co myśleć, bo zawsze się unika turystycznych miejscówek, nie? Tylko że to jest takie specyficzne, bo to jest turystyczna miejscówka, która jest super popularna wśród lokalnych, bo zagranicznych tu w ogóle nie ma. Wow, jakie fajne kamulce. Przenieśliśmy się na plan Star Treka. Spróbowaliśmy polecieć dronem, ale jest dzisiaj za duży wiatr, więc znowu nam coś nie wyszło. Teraz wam wytłumaczę podstawy geologii i tego, jak powstają takie formy, że tutaj nie mam pojęcia. Maskotką tego parku jest taki oktoludek ze skałą wulkaniczną na głowie. Wygląda jak afro. No ładny ten park, ale za dużo ludzi to raz, a i za mocny wiatr to dwa, więc tak w sumie to nie nakręciliśmy tu prawie nic. Siadasz? Okej, jesteśmy w miejscu, w którym już byliśmy i są tutaj, co to są, gąski. Jesteśmy przy wodospadzie, który już widzieliśmy tydzień temu, ale wtedy nie mogłem nagrać sobie ujęcia, bo królewne DJI zrobiło tak, że jak update'ujesz firmware do kontrolera, to potem jak nie zupdate'ujesz samego drona, to nie działa. I nie ma żadnego ostrzeżenia, więc zrobiłem właśnie tak i nie mogłem nic zrobić. Rzekłem. I ostatnie ujęcie z drona zaraz będę kręcić, więc trzymajmy kciuki, że nie będziemy mieli kraksy kolejne. The fuck? No dobra, to jest nasza lokacja. Mamy to, udało się. Skończyliśmy drona na ten wyjazd. Tydzień temu pewnie bym kozaczył z tym, ale przez to, że rozbiłem drona w tym tygodniu, to latanie nad wodospadem, gdzie trochę chlapie woda, jednak mnie przeraża. Próbuję teraz kręcić timelapsy wodospadu na długim czasie naświetlenia, patrzeć na efekty. Okej, udało się. To wszystko znaczy, że skończyliśmy zdjęcia do 4. odcinka sztuki składania historii. W miastach czuję się komfortowo, bo to chodzi o geometrię kadru, o szukanie fajnych wzorców i tak dalej. Takie rzeczy trudno się robi w naturze, bo wszystkie naturalne zdjęcia, znaczy zdjęcia natury wychodzą trochę sucharowo jak dla mnie i mam nadzieję, że udało nam się uniknąć suchara. Dzisiaj się najwięcej popłacę. Nie mamy jeszcze biletów kupionych i nie chcemy ich kupować, dopóki nie będziemy wiedzieć, że zdążymy. Mamy jakieś 4,5 godziny, żeby zdążyć na lotnisko. Musimy odebrać naszą walizkę, którą zostawiliśmy w Tajpej tydzień temu. Wygląda na to, że zdążymy, więc kupujemy teraz bilet przez telefon. Nie myślałem, że z nowym dronem będę wracać z Tajwanu. Jeszcze bierzemy go w pudełku, bo na lotnisku można dostać zwrot podatku. A, to właśnie, to więcej czasu będziemy mieć na lotnisku, to dobrze, bo ten zwrot podatku musimy załatwić. Teraz będzie dygresja. Bardzo ważną umiejętnością w robieniu tego, co ja robię, jest taki obycie z podróżowaniem i takie trochę ignoranckie podróżowanie. Miałem wziąć baterię z drona. Tak, kupiłem. Ja się nauczyłem podróżować przez to, że jak jeszcze pracowałem w branży gier wideo, to bardzo dużo podróżowałem na zasadzie delegacji, wyjazdów na targi, E3,
różne inne takie rzeczy i to dało mi taką swobodę poruszania się po świecie. Chodzi o to, żeby właśnie na przykład nie bać się zabukować lotu na parę godzin przed lotem, zmienić nagle planów, pojechać do miasta, gdzie nie ma się pustego, ogarniętego. Nie są żadne kosmiczne rzeczy, ale ja na przykład jestem człowiekiem, który ma problemy z takimi rzeczami, z takim szaleństwem, bo nie lubię przygód. On the cab first, okay? Nie. Thank you so much. Chodzi też o to, żeby nie oszczędzać za bardzo. To jest takie bardzo głupie może dla wielu ludzi to, co mówię. Ale oszczędzanie w podróży powoduje, że ludzie sobie tak strasznie komplikują życie. Dużo ludzi korzysta cały czas z kantorów i to jest dla mnie niepojęte, bo w bankach, szczególnie w Azji, mimo że kurs też nie jest idealny, no to jest lepszy. I jest to bardziej praktyczne, bo możesz używać po prostu swojej karty w podróży i nie musisz mierzyć, ile będziesz potrzebował pieniędzy na tydzień. To jest niepotrzebne informacje w twoim mózgu. Spontaniczności potrzeba. Spontaniczność w podróży to jest super sprawa. To są banalne rzeczy, na przykład uczysz się, jakich aplikacji używać do znalezienia sobie hotelu, czy szybkiego wyszukania lotu. Im większe masz doświadczenie w podróżowaniu, chciałbym na Instagrama, tym szybciej to wszystko ci idzie i tym pewniej się czujesz. Few days. Chicago? Chicago. And Poland? Poland never. Never? Never. Yeah. Never. You should go. We have good food. Oh, sorry. It's okay. It's okay. No problem. Rzecz, której się najtrudniej według mnie nauczyć, to jest sposób myślenia o tym, że podczas podróży każde miejsce to tylko miejsce. Miejsca są różne, piękne, brzydkie, morskie, górskie, miejskie, a na koniec dnia w większości miejsc po prostu ludzie sobie mieszkają. Jeśli tego nie czujesz, to zawsze będziesz turystą. Jeśli zaczniesz to czuć, to zaczniesz tak sobie podróżować po świecie trochę jakbyś był obywatelem świata. Wyładowała mi się bateria w ogóle, mi się to nie zdarza. Mamy tu na lotnisku pieczoną kaczkę, to jest moje ulubione chińskie danie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby mi przy check-inie do samolotu nie pozwolili wwieźć Jobiego, czyli tego małego statywiku do aparatu. Cały czas dziwne dla mnie jest wracać do Japonii z poczuciem, że wracam tak jakby trochę do siebie. Mają więcej miejsca tam. Ale mam. Jak rolnicy. Fajnie było na Tajwanie. Jak byłem mały, to zawsze tak sobie mówiłem, że jak się wyjeżdża, to fajnie jest wyjechać i fajnie jest też wrócić do domu. Więc wyjeżdżając masz jakby przyjemność 2 razy, a nie wyjeżdżając nie masz nic. Don't keep on the... Także